Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga na platformie YouTube pod nazwą Dolnośląskie Miody. Spotykamy się po krótkiej przerwie, bodajże 2 tygodnie. W tym czasie oczywiście nie próżnowaliśmy, sezon pszczelarski nam się rozpoczyna, zbliża nam się miesiąc kwiecień, więc czas był poświęcony na przygotowania do nowego sezonu. W tym czasie także staraliśmy się jakby zebrać sobie wszystko w całość, czyli te nasze przemyślenia w roku 2020, 2021 i mniej więcej stworzenie sobie planu ramowego na tematy związane z pszczelarstwem, ale także z naszą działalnością jako Dolnośląskie Miody, czyli z promocją pszczelarstwa na terenie Dolnego Śląska. Usystematyzować te wszystkie tematy, które będziemy poruszać. Na końcu filmu opowiem Wam najbliższe tematy, na najbliższe filmy, które już są w trakcie przygotowania i częściowo już są nagrywane, będą w pełnej części składane i naprawdę będą dotykały różnych fajnych tematów dla pszczelarzy początkujących, ale także dla pszczelarzy praktyków, którzy szukają takiej informacji gdzieś wcześniej, przed na przykład dokonaniem jakiegoś wyboru w zakupie bądź coś w tym rodzaju. A tematem dzisiejszego naszego spotkania jest omówienie i prezentacja przemyśleń w stosunku do wykorzystywanego sprzętu podczas nagrywania filmów takich vlogowych specjalnie dla Was, właśnie takich jak nagrywam teraz. Zastanawiałem się nad tym tematem, w jakim kierunku my zmierzamy, czyli w jakim kierunku zmierzają Dolnośląskie Miody, w jakim kierunku zmierzam ja i tak naprawdę co nam jeszcze jest potrzebne z tego sprzętu pszczelarskiego, aby z tego sprzętu, przepraszam, wideo do nagrywania, aby te nasze vlogi były naprawdę fajne do odbioru, ciekawe, interesujące i poruszały na przykład różne tematy, które nie powielają się w tematach YouTube'owych. Wziąłem pod uwagę to, co aktualnie posiadamy ze sprzętu i jest wykorzystywane, bo posiadanie sprzętu, a wykorzystywanie tego sprzętu to są dwie różne rzeczy. A czego nam jeszcze brakuje, bądź co jeszcze moglibyśmy sobie wykorzystać tak, żeby to wszystko było jeszcze fajniejsze, jeszcze sprawniejsze do pracy. Wnioski wyciągnięte z tych moich 2-tygodniowych przemyśleń są dosyć przewrotne, ponieważ trend był taki, aby dążyć do wymiany sprzętu na bardziej profesjonalny. Chodzi mi tutaj o sprzęt do nagrywania wideo, do obróbki wideo, ale te wnioski troszeczkę zaczęły być sprzeczne ze sobą, ponieważ mobilność, funkcjonalność, niezawodność nie zawsze idzie w parze z tym, co oferują nam sprzęty z najwyższej półki. Zapraszam na dzisiejszy film, ale także do komentowania moich rozwiązań i moich przemyśleń. Teraz zapraszam Was na krótkie nasze intro i za chwilkę wracamy do tematu naszego spotkania. Jeszcze raz serdecznie z Wami się witam. Ja nazywam się Marcin Sajnuk, jestem technikiem pszczelarzem i prowadzę własną gospodarkę pszczelą na terenie Dolnego Śląska. Prowadzimy także pracę nad szeroko pojętą promocją pszczelarstwa. Lokujemy pasieki miejskie, lokujemy pasieki przydomowe, pomagamy innym pszczelarzom w rozwoju własnych pasiek. Promujemy także proekologiczne wysiewanie kwietnych łąk, zasadzanie roślin miododajnych. Bardzo chętnie bierzemy udział w różnych projektach innych osób. Zachęcam do oglądania naszych filmów oraz zapraszam wszystkich zainteresowanych do subskrybowania naszego kanału Dolnośląskie Miody. Oczywiście na platformie YouTube. Odwiedzajcie naszą stronę na Facebooku. Tam także jesteśmy pod nazwą Dolnośląskie Miody. Umieszczamy zawsze najświeższe informacje związane z naszymi działaniami, ale także z działaniami innych pszczelarzy i innych osób, które są zainteresowane pszczelarstwem. Od niedawna pracujemy nad naszą stroną internetową pod adresem www.dolnośląskiemiody.pl, gdzie znajdziecie wszelkiego rodzaju informacje o naszej działalności. Ok, wróćmy do tematu naszego dzisiejszego spotkania. Dla pełnego porządku podzielimy go na pewne bloki, części, aby było dosyć przejrzyście i tak, żeby każdy mógł odnaleźć interesującą treść. Nawiązując do moich przemyśleń na przełomie roku 2020-2021, gdzie te moje wnioski, przemyślenia, jakieś zapotrzebowania sprzętowe jakby omawiałem w poszczególnych filmach na poszczególnych etapach, miałem duże plany związane z rozbudową sprzętową naszego studia.
Część planów została zrealizowana, a część jeszcze nie, ponieważ wiąże się to z bardzo dużymi kosztami, oczywiście finansowymi, na które nie zawsze możemy sobie pozwolić. Są pewne priorytety, które musieliśmy jakby pokonać, a niektóre rzeczy zeszły na drugi plan. Wróćmy do podziału ramowego naszego dzisiejszego filmu. W pierwszej części omówię Wam budowę naszego studia. Ale na ten temat chciałem poświęcić oddzielny odcinek, bo jest o czym mówić. Sama struktura, to co jest za mną, to tło, jak zostało stworzone, oświetlenie, ten front, ten desk, w którym tutaj ja teraz jakby nawiguję, czyli ten opcja obsługi kamery, podgląd na laptopie, monitory podglądowe, sam projektor, oświetlenie, no jest tego bardzo dużo, więc nie będę teraz jakby wchodził w temat związany z budową naszego studia tutaj na miejscu. To omówimy w całkowicie oddzielnym odcinku. Może ktoś pokłóci się o coś takiego, żeby sobie takie studio domowe zbudować. Ja podpowiem, jak mniej więcej nie popełniać błędów, które gdzieś tam przewijały się przez moje jakby prace nad studiem. Posiłkowałem się bardzo dużo informacjami z profilu YouTube'owego od innych vlogerów, gdzie oni w bardzo prosty i przejrzysty sposób pokazują, co zakupić, czego raczej nie kupować, co wykorzystać, czego nie wykorzystywać, jakie to daje efekty i jaki jest wtedy jakby pogląd na to wszystko. Wtedy te pieniążki, które wydamy błędnie i później na przykład, nie wiem, jesteśmy zmuszeni odsprzedawać sprzęt, którego nie wykorzystujemy, nie ma możliwości, żebyśmy popełnili taki sam błąd. U mnie nie było tak dużo takich błędów, no mam tam jakiś jeden statyw, którego nie używam, bo okazał się zbyt duży, zbyt nieporęczny. Mam jakiś tam uchwyt, który gdzieś tam też mi nie jest potrzebny, ale to są sprzęty, które gdzieś tam może w międzyczasie się wykorzysta, więc zostają w dalszym ciągu u mnie w studio, a Wam opowiem mniej więcej, jak to dokładnie wygląda. Dobra, wracamy z powrotem. Temat naszego studia przesuwamy sobie na inny odcinek. Pierwszym blokiem będzie w dzisiejszym filmie omówienie sprzętu, fizycznego sprzętu, czyli tak zwanego hardware'u, czyli kamery, statywów, komputera, smartfona, tego typu rzeczy, które posiadamy, a jakie były plany takie na przyszłość, a co zweryfikowało tak naprawdę nam życie, bo same plany, no nie wiem, zakup jakiejś tam kamery, chciałem jakąś fajną kamerę, która będzie nagrywać 4K. Życie zweryfikowało to wszystko i tak naprawdę wiele tych czynników nie jest nam potrzebnych do vlogowania i do uzyskania bardzo dobrej jakości vlogowania, ponieważ nigdy nie osiągniemy na pewnym etapie takiej jakości, no nie wiem, porównując Wam jakości filmowej, tak? Będzie to zawsze tak zwany handmade, czyli takie vlogowanie własnoręczne. Ja nie jestem osobą wykształconą, jeżeli chodzi o jakieś nauki nagrywania. Jestem samoukiem, korzystam z różnych poradników. I to skłoniło mnie do jakby zastanowienia się nad sprzętem i tym poziomem tego sprzętu, który chcemy wykorzystywać. No bo co z tego, jeżeli ja sobie kupię kamerę za 15 000 złotych, a nie wykorzystam praktycznie ani jednej funkcji tej kamery, ponieważ nie będę wiedział nawet, jak to poustawiać. I tu jest taki właśnie jeden z ważnych czynników, który brałem też pod uwagę, działając aktualnie też na tym, co mam, na tym zakresie. No kiedyś dla mnie najprostszą rzeczą to było po prostu włączenie kamery na telefonie i nagrywanie się na bieżąco, tak? Czyli te nasze pierwsze filmy, które nagrywaliśmy gdzieś tam z ręki, to właśnie widać tą różnicę. To jest to inne podejście do vlogowania. To było takie naturalne i ja nie mówię, że to teraz też nie jest naturalne, tylko że to nagrywanie, które teraz nagrywamy, jest opatrzone jakby całym tam otoczką, której Wy nie widzicie. Wykorzystywane są dodatkowe lampy, dodatkowe oświetlenie w odpowiedni sposób, jakieś tam ustawienia przesłony, formy ISO na aparacie. No jest bardzo dużo czynników, o których chciałbym Wam powiedzieć, a tak naprawdę zabraknie nam czasu, więc wróćmy sobie do tematów bloku. Pierwszy blok poświęcimy sprzętom, czyli tak zwanemu hardware'owi. Drugi blok będzie omówienie oprogramowania, jakie wykorzystujemy podczas nagrywania i edycji wideo. I tutaj opowiem Wam, czy jest to optymalne rozwiązanie, czy należałoby coś jeszcze zmienić, czy należałoby przejść na inny etap już na przykład obróbki wideo w innym oprogramowaniu, bardziej zaawansowanym, może zacząć trzeba się uczyć takiego oprogramowania i tym podobne. I trzecim blokiem jest plan rozbudowy i działania, które chcielibyśmy zrealizować w roku
2021, ale związane ze sprzętem i ze studiem. Tutaj pomijam sam temat pszczelarstwa, bo temat pszczelarstwa jest dosyć rozwojowy. W tym roku mamy w planie jakby zagospodarowanie kolejnego pomieszczenia na pracownię pasieczną, z której też w przyszłym roku chciałbym Wam prowadzić vlogi bezpośrednio z pracowni pasiecznej. Mamy aktualną pracownię pasieczną, ale chcę jakby zrealizować kolejne oddzielne pomieszczenie, w którym miałbym mobilną stację jakby nadawania Wam vlogów. Mogłyby być live, na przykład z miodobrania, no różne tematy z tym związane, z przetwórstwem produktów pszczeli, które chciałbym Wam pokazać też od kuchni. Wszystkie informacje traktujcie w tym odcinku podglądowo jako podpowiedź. To nie jest sugestia, tak nie trzeba robić. Każdy sobie znajdzie swoje rozwiązanie. Ja tylko Wam pokazuję moją ścieżkę, do jakiego momentu doszedłem po okresie, no ponad rok już nagrywamy te filmiki dla Was specjalnie, pokazujemy Wam to pszczelarstwo z innej strony i dzielimy się tym, tak? I doszliśmy do pewnego takiego etapu, gdzie powiedzmy, że byłoby nas stać na zakup sprzętu i rozbudowę tego całego naszego studia, bo ma to już taki wymiar sensowny, z tym, że nie przeskoczymy pewnego progu, jeżeli ja jestem w jednej osobie osobą nagrywającą, osobą obrabiającą. W większych komercyjnych jakby nagraniach vlogowych zajmują się tym oddzielne osoby i ten podział obowiązków jest podzielony. Ja skupiam to w jednej osobie, więc muszę myśleć o jakby całym schemacie, żebym mógł wszystko w miarę możliwości wykorzystać na najwyższy poziom i pokazać Wam to jak najlepiej się da. Taka wiedza jest aktualnie skompensowana i wypracowana na przełomie pełnego naszego okresu naszego vlogowania. Pewna część osób może się nie zgadzać z naszym kierunkiem, jaki przyjęliśmy, ale myślę, że dla większości rozpoczynających pracę z vlogowaniem, mówię tutaj o na przykład pszczelarzach, bo nie mówię tu o vlogerach typowych, którzy tam transmitują gry, jakieś tam opowieści i tak dalej, tylko mówię tutaj o pszczelarzach, którzy chcą pokazywać pszczelarstwo. Z mojej strony jest to w pewnym sensie podpowiedź, taka ściąga, od czego można zacząć i nie zapędzić się zbyt mocno w inwestowanie pieniążków w jakiś niepotrzebny sprzęt. Zatem zapraszam na pierwszy blog związany z wykorzystywanym sprzętem, oczekiwaniom, założeniem i czy udało się wszystko osiągnąć. Sprzęt. Co tak naprawdę jest potrzebne do vlogowania? Dobre pytanie. W dzisiejszych czasach każdy z nas pewnie w kieszeni posiada super sprzęt do nagrywania wideo. Oczywiście mówię tutaj o smartfonie, o telefonie, który jest wyposażony w aparat, w kamerę, która aktualnie jest na bardzo wysokim poziomie. Aparaty foto i rekordery wideo zamontowane w naszych smartfonach są naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Myślę, że można by było powiedzieć, że 5 lat temu twórcom profesjonalnych kamer cyfrowych, takich naprawdę, których używa się w studiach wideo, w telewizji, za niesamowite pieniądze, w dużej części sprzęt praktycznie nieosiągalny dla zwykłego śmiertelnika, byłoby mega zdziwionym, że coś takiego może być upchnięte w malutkiego smartfona i wykorzystywane podczas nagrywania. Pamiętajcie o tym, że dobrej jakości nieprofesjonalna kamera, czyli taka kamera, którą możemy sobie zakupić w markecie i RTV i używać ją na przykład do vlogowania, kosztuje od 3000 w górę, a smartfon to tak naprawdę aktualnie konieczność i każdy tego smartfona przy sobie posiada. No, jeden będzie miał troszeczkę słabszego, drugi troszeczkę mocniejszego, będzie to się odbijało delikatnie na jakości nagrań, ale można to wszystko tak poustawiać, skonfigurować, że naprawdę osiągniemy bardzo fajne efekty. Jeśli chodzi o kamery, takie niezależne kamery, czyli nie smartfony, tylko takie właśnie, jak mówiłem, kamery do zakupienia w sklepach RTV AGD, to jest tego na tyle na rynku, że prowadzi o zawrót głowy. Ale są urządzenia, które mają w sobie konfigurację dedykowaną do nagrywania wideo jako jedna osoba, czyli jest się w tym samym momencie aktorem w tym naszym vlogowaniu, czyli osobą, która występuje przed kamerą, ale też mamy możliwość obsługi tego sprzętu i
czyli realizacji nagrania na żywo. Ważnym tematem dla mnie, w sumie może najważniejszym, jest możliwość podglądania w czasie rzeczywistym kadru i ujęcia, aby widzieć, czy wszystko nagrywane jest tak, jak być powinno, czy ustawienia, parametry samego filmu są ustawione na odpowiednich poziomach, czy nie ma zakłóceń. Bardzo ważnym czynnikiem jest dla mnie też mikrofon, czyli element, który sprowadza nasz dźwięk do naszego telefonu. I właśnie ja teraz tego mikrofonu nie podpiąłem. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie, kabelek wisi. Nie podpiąłem sobie mikrofonu tego krawatowego. Używam teraz aktualnie mikrofonu, który jest wbudowany w smartfona. Za chwilkę wracamy, ja go sobie podłączę. Ok, jestem z powrotem. Ten głos teraz będzie bardziej wyrazisty i bardziej skierowany bezpośrednio już ukierunkowany, to znaczy obrobiony dźwięk. Wracamy do tematu podglądu. Kadr jest ustawiony w odpowiedni sposób, czyli ten podgląd mój, ja podczas nagrywania widzę dokładnie, jak wyglądam na ekranie, czyli to, jak ja będę się prezentował Wam w filmie. Ale o tym opowiem Wam za chwilkę, ponieważ z tym podglądem wiąże się jeszcze kilka tematów, które poruszę w kolejnej części naszego dzisiejszego filmu. Kolejnym elementem koniecznym do nagrywania jest statyw lub jakiś element w postaci uchwytu, w którym możemy zamontować naszą kamerę lub smartfona, w zależności co wykorzystujemy, aby swobodnie pracować i prezentować się na ekranie podczas nagrywania. Oczywiście możemy pójść dalej i korzystać z pomocy operatora, czyli osoby, która weźmie tą naszą kamerę bądź smartfona i będzie nas nagrywać. Będzie nam robić zoomy, będzie robić nam stabilizację i tym podobne. No takie to jest chyba, powiedziałbym, że może najlepsze rozwiązanie, ale wiąże się z kosztami i zbyt ograniczonym funkcjonowaniem w czasie, a także zaangażowaniem do tej zabawy kolejnej osoby. Nie jesteśmy wtedy samowystarczalni. Ok, jak dla mnie trzecią najważniejszą rzeczą jest zapewnienie dobrej jakości dźwięku podczas nagrywania. A propos naszego mikrofonu, o którym wcześniej zapomniałem. To w pierwszym etapie był dla mnie bardzo duży problem, ponieważ wykorzystywałem wbudowany mikrofon w smartfonie, a w pewnych warunkach on w ogóle nie zdaje egzaminu. Mówię tutaj na przykład o większym dystansie między kamerą a naszą osobą. Dźwięk po prostu nie dociera i zbierane są wszystkie odgłosy z otoczenia lub w sytuacji, kiedy mamy lekki wiatr, który dmucha, to po prostu dmucha bezpośrednio w mikrofon i tworzy nam potężne zakłócenia. Nie słychać naszego dźwięku, tylko słychać świst w mikrofonie. Powiem Wam z ciekawości, że technologia poszła tak do przodu, że jeszcze rok temu był to problem nie do przeskoczenia, a teraz smartfon posiadają sterowane mikrofony wbudowane, które możemy w pewien sposób dostosować do formy nagrania. Ale o tym opowiem Wam podczas omawiania samego smartfona. Oczywiście nie mówię o telefonie, który ja aktualnie wykorzystuję podczas nagrywania, bo ten już ma wbudowane tak zwane mikrofony kierunkowe, które możemy wykorzystywać, a tak naprawdę posiada tych mikrofonów kilka. I w ten sposób ten dźwięk, który usłyszycie w tym nagraniu bez podłączonego mikrofonu, tego tutaj krawatowego, będzie też dobrej jakości, ale no, ten krawatowy wytłumia pewne dźwięki, jest ukierunkowany bezpośrednio na mój głos. I tą różnicę na pewno zauważycie w dzisiejszym filmie. Dobra, mamy 3 najważniejsze rzeczy, które konieczne nam są do nagrywania. Czy to nam wystarczy? No nie do końca. Pewnie wielu z Was powie, że musimy posiadać jeszcze komputer stacjonarny bądź komputer w formie laptopa, aby obrobić nasze nagranie wideo i audio w odpowiedni sposób, zmontować i mieć możliwość wgrania tego na przykład na nasz profil YouTube, aby podzielić się na przykład z Wami. Tutaj z Wami się zgodzę i macie rację, jednak pokażę Wam pewną alternatywę tego rozwiązania w postaci wcześniej wspomnianego smartfona. Ale czy zastępując komputer, na przykład smartfonem, jesteśmy w stanie wszystko zrobić? Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że tak. Na tyle smartfony i aplikacje, na przykład androidowskie albo macowskie są tak rozwinięte, że teraz praktycznie wszystko już możemy zrobić na smartfonie, wykorzystując smartfona to, co możemy robić na laptopie.
Ja się w tym w pełni zgadzam i często powiem Wam szczerze, że jeżeli mam poszukać jakiegoś rozwiązania PC-towego, czyli coś, co wykorzystuję na komputerze, bardzo często wyciągam telefon z kieszeni i sprawdzam, czy takie rozwiązanie nie istnieje na smartfona. Dlatego, że na przykład pliki graficzne, pliki wideo, zdjęcia mam na smartfonie. Żeby przerzucić je na PC, muszę je po prostu skopiować, a tak mogę sobie na przykład obrobić dotykowo na ekranie smartfona wiele tematów, zanim przerzucę je do jakiejś tam bazy na komputer. Jednak rodzi się pewien problem, ze względu na to, że smartfony mają swoją jakby funkcjonalność ekranową. No nie wiem, porównując mój smartfon, który ma 5,5 cala z komputerem, laptopem, który posiadam, ma 15 cali. Oczywiście ta różnica jest ogromna, funkcjonalność, wykorzystanie na przykład klawiatury, myszki bez funkcji dotykowej ma swoje plusy, ma swoje minusy, różnie do tego się podchodzi. Moim zdaniem bardziej komfortowo pracuje się na większym ekranie, dlatego na przykład bardzo często też wykorzystuję komputer. Po drugie, oprogramowanie smartfonowe posiada pewne ograniczenia. I tak w dalszej części podczas omawiania poszczególnych elementów postaram się to wszystko Wam spokojnie wyjaśnić. Zwróćcie uwagę podczas mojego nagrania, że tematy związane ze sprzętem, jak i z oprogramowaniem będą się nawzajem przeplatać, ponieważ jedno wiąże się z drugim i to dosyć w znaczącym stopniu. Ok, mamy kamerę, mamy statyw, mamy mikrofon i mamy komputer. Czy to wszystko? Wracając do tematu studia, czyli mówimy tutaj o miejscu, w którym prowadzimy nasze nagrania, tak jak ja na przykład teraz, ponieważ innym tematem jest nagrywanie w plenerze, czyli tak zwane nagrywanie na przykład na pasiece przy ulach, a innym tematem jest nagrywanie w przygotowanym do tego celu na przykład studio, bądź pomieszczeniu, które wykorzystujemy do nagrań. Chciałem w tym momencie nawiązać do oświetlenia, ponieważ jest to jeden z najważniejszych czynników, który wpływa na jakość i wizualny odbiór naszego nagrania. W moim przypadku, jeżeli chodzi o oświetlenie, ta nauka cały czas trwa. Ja jeszcze jakieś 3 miesiące temu albo 2 miesiące temu nie zwracałem zbytnio na to uwagi, albo zwracałem, bo było, tak, ale nie było mi to jakby tak bardzo potrzebne, a teraz w momencie, kiedy oglądam swoje nagrania i widzę, że światło w pewnym momencie jest ustawione nie tak, to czegoś mi w tym ujęciu, w tym kadrze brakuje. Same światło też wpływa bardzo mocno na kadrowanie osoby, na jakby blurowanie, na wyostrzanie postaci. No, jest bardzo dużo elementów, które na to wszystko wpływają, ale to też wiąże się z ustawieniami samej funkcji aparatu, czyli ustawieniami parametrów aparatu, aby te wszystkie funkcje ze sobą współgrały, czyli światło, światłoczułość, szumy. No, jest bardzo dużo czynników i tutaj moja taka porada, że osoby, które chciałyby vlogować w jakimś tam stopniu i zajmować się tym tematem, zapraszam do zaprzyjaźnienia się z tematem fotografii i ustawienia aparatu, czyli obiektywu, przesłony, soczewki, matrycy itd. To wszystko są bardzo ważne rzeczy i one prędzej czy później tak Wam się przydadzą, więc im wcześniej tą wiedzę posiądziecie, tym będzie Wam łatwiej po prostu z ustawieniami tego wszystkiego. Ja tego uczyłem się na bieżąco, więc każdy element po prostu musiałem sobie przepracować i po prostu się go nauczyć. Wracając do tematu światła. W studiu wykorzystujemy światło sztuczne, na zewnątrz w plenerze wykorzystamy na przykład podczas dnia światło tak zwane dzienne, czyli światło ze słońca, to takie, które mamy naturalne światło i w tamtym przypadku najprawdopodobniej nie będziemy potrzebować żadnej lampy dodatkowej, czyli tak zwanego sztucznego oświetlenia. W przypadku takiego studia, w którym teraz się znajdujemy, ja w tym studiu nie posiadam okien, nie korzystam z światła dziennego, mogę nagrywać o godzinie 24 w nocy, mogę nagrywać o godzinie 6-7 rano, kiedy słońce wstaje i mam cały czas takie same ustawienia moich parametrów aparatu i lamp, które wykorzystuję, bo lampy, które mam aktualnie w moim studio, mają możliwość regulacji mocy świecenia w kalwinach i także mają możliwość zmiany barwy od zimnej do ciepłej. Także pamiętajcie, nagrywając w plenerze nie musimy posiadać na przykład dodatkowego oświetlenia. Jeżeli decydujemy się na nagrywanie w studiu, no to musimy tutaj zaopatrzyć się w pewnego rodzaju lampy.
Nie zawsze muszą być lampy w pełni profesjonalne, fotograficzne. W przypadku, kiedy będziemy omawiać nasze studio, pokażę Wam, jakie zostały użyte w moim przypadku lampy LEDowe, panelowe, z dyfuzją światła, które aktualnie teraz na przykład oświetlają moją postać, nie oświetlają mi tła z tyłu. Nie używam żadnych softboxów i tym podobnych. Efekt jest osiągnięty troszeczkę inną stroną. Koszt takiej lampy to w granicach 250 zł. Dobra. Temat lamp myślę, że sobie rozwiniemy w przypadku omawiania naszego studia. Także myślę, że moglibyśmy już sobie przejść do kolejnego etapu. Myślę, że w tym kolejnym etapie naszego filmu możemy przedstawić pokrótce sprzęt, który jest wykorzystywany u nas w studio, na którym aktualnie pracujemy. Jakie były nasze plany, a jak życie zweryfikowało pewne tematy? Zaczniemy od samej kamery. Pewnie część naszych widzów wie, że do naszych nagrań ja używam po prostu smartfona, a nawet 2 smartfonów, 3 smartfonów. Tych 2, 3 to nie tak, że kupiłem sobie 1, 2, 3 smartfony, tylko po prostu z biegiem czasu te smartfony wymieniałem na nowsze. Mniej więcej jest to okres około 2 lat, gdzie 2 lata służy mi smartfon. Jeżeli nie jest uszkodzony, uszkodzony mówię w sensie, że nie jest funkcjonalny, tak, nie mogę go używać, bo mam smartfon, który ma na przykład zbity ekran, ale jest w pełni funkcjonalny i wykorzystuję go do nagrań. Z tym, że weźcie pod uwagę, że ten trzeci smartfon na przykład, czyli pierwszy jest najnowszy, drugi jest starszy i trzeci jest najstarszy, tamten smartfon ma już 4 lata. Technologią i jakby tym, co posiada w środku, odbiega znacznie od tego smartfona, którym nagrywam aktualnie na przykład tego vloga. Powiem Wam tak, ten telefon, który teraz jest na statywie, to też nie jest najnowsze dziecko, na przykład smartfonowe. Ja jestem wierny firmie Samsung. Nie wiem, jakoś tak do mnie, miałem wcześniej iPhony, ale przesiadłem się na Samsunga i na platformę Androida, na aplikację Androida. Jakoś mi to przypadło do gustu. Oprogramowania, które są tam wykorzystywane, są całkiem w porządku dla mnie, więc Samsung został już od jakiegoś czasu u mnie. Były różne Samsungi. Były Samsungi z najwyższej półki na dany okres, były Samsungi ze średniej półki, były Samsungi, które były ultra wytrzymałe, w cudzysłowie. No, różne tematy, ale ten Samsung zawsze ze mną przetrwał te 2 lata. Miałem inne telefony typu, tutaj nie będę jakoś tam reklamy firmom robił, ale na przykład Huawei, czy jakieś tam inne marki i one jakoś, nie wiem, dziwnym tematem nie wytrzymały zawsze tych 2 lat. Musiałem wymieniać go wcześniej. Więc sprzęt podstawowy jest mój smartfon, czyli Samsung Galaxy S20, który posiada bardzo dobrej jakości wbudowany aparat, jak i dosyć mocno rozbudowaną optykę. Pamiętajcie o tym, że smartfony posiadają optykę stałą. One nie posiadają obiektywów, które są do rozbudowania, do wymiany, czy mają optykę ruchomą. To jest stała optyka, bardzo mała optyka, ale wykorzystywane aplikacje, czyli software'owe rozwiązania dają bardzo duże możliwości obróbki obrazu. Zapytacie, dlaczego tak, a nie został zakupiony na przykład aparat cyfrowy dobrej jakości, który można wykorzystywać do vlogowania i na przykład jest dedykowany do vlogowania. Powiem Wam szczerze, że bardzo długo zastanawiałem się nad tematem i pewnie prędzej czy później taki aparat i tak wyląduje u nas w studio i będzie on pełnił funkcję głównej kamery do vlogowania, czyli na przykład takiego ujęcia, które mamy teraz bezpośrednio, a na przykład smartfony z dobrą optyką zostaną umieszczone jako dodatkowe dwie kamery, na przykład do prezentacji produktu, do prezentacji jakiegoś tekstu, bądź no, różne są wykorzystania. Są 3 takie podstawowe ujęcia. Jeżeli chodzi o vlogowanie studyjne, jest vlogowanie na wprost, jest vlogowanie z ujęciem na ręce i vlogowanie tak zwane ujęcie od góry, wtedy kiedy prezentujemy na przykład na biurku jakiś produkt unboxing bądź jakiś produkt pszczelarski. Pokażę Wam takie ujęcia, ponieważ będziemy nagrywać prezentacje dla Was różnych produktów i wtedy zobaczycie, jak to właśnie wszystko funkcjonuje. Wracając do tematu smartfona. Aby osiągnąć pewną jakość nagrań, to wszystko wiąże się z odpowiednim zrozumieniem ustawienia optyki cyfrowej w telefonie i wykorzystanie odpowiednie oprogramowania, które daje
dużo większe możliwości sterowania niż wbudowane oprogramowanie, czyli ten program, który mamy na pulpicie w postaci nazwy kamera na przykład, to jest tak zwane oprogramowanie wbudowane. Ale możemy skorzystać sobie z oprogramowania do obsługi naszej kamery, które pobieramy sobie na przykład ten program ze sklepu do smartfona i ten program sobie instalujemy i on posiada bardzo dużo więcej funkcji, posiada po prostu takich fotograficznych, gdzie możemy je poustawiać, ale musimy znać, co poustawiać w tych parametrach, ponieważ nie jest to takie proste. No, musimy ustawić sobie ISO, musimy sobie ustawić przesłonę, musimy sobie bitrate ustawić. No, jest bardzo dużo rzeczy, więc ta podstawowa wiedza odnośnie fotografowania i wideo jest bardzo ważna. To oprogramowanie, które dostajemy od producenta telefonu, nie jest tak rozbudowane jak to oprogramowanie, które ściągniemy oczywiście. Także podsumowując, nagrywamy smartfonem, ponieważ i tak go posiadamy. Noszę go na co dzień w kieszeni, czyli mam go zawsze pod ręką, przy sobie. Dosłownie na każdą chwilę mogę go wyciągnąć. Oferuje bardzo dobrej jakości nagrania. Ma wbudowany akumulator dużej pojemności, wyświetlacz stanu baterii, gdzie mogę w każdej chwili po prostu sobie podpiąć, czy to w samochodzie do ładowania, czy do gniazdka, gdziekolwiek jestem. Ma wbudowaną obszerną pamięć plus do wykorzystania dodatkową kartę pamięci. No w moim przypadku mam 128 GB wbudowanej pamięci plus 128 GB na karcie pamięci zewnętrznej. Wykorzystuję go także w innych celach, ale o tym opowiem Wam za chwilkę. Wcześniej wspomniałem Wam o tym, że koniecznym jest podgląd na kadr, który nagrywam. Dodatkowo ma jeszcze jedną funkcję, ale o tej funkcji też Wam opowiem za chwilkę, jeżeli będę omawiał oprogramowanie. Do tego celu wykorzystywałem też wcześniej drugiego smartfona, który był podpięty i działał jako podgląd, ponieważ obiekty, w którym nagrywałem, czyli to, gdzie vlogowałem swoją postać, był to obiektyw na tylnej ścianie smartfona. Ja Wam już pokażę, poczekajcie, wezmę smartfona. Tutaj mam smartfona i ja używałem sobie tego aparatu, czyli tego tutaj zewnętrznego, ale aktualnie używam na przykład tego tutaj, co jest wbudowany na ekranie, dlatego że na przykład ten Samsung to jest właśnie ten trzeci z rzędu, czyli ma ponad 4 lata, to on oferował bardzo kiepskiej jakości nagranie z kamery wbudowanej w ekran. Aktualnie w Samsungu S20 nagrywam w jakości Ultra HD kamerą tak zwaną selfie, czyli tą kamerą, którą wykorzystuję do nagrywania bezpośrednio swojej twarzy z podglądem na ekran, czyli ekran jest skierowany w moją stronę i mogę w tym momencie nagrywać swoją postać. Ta kamera z drugiej strony, czyli ta na tyle aparatu, no oczywiście z wbudowaną aplikacją daje dużo więcej możliwości, ma dużo więcej możliwości ustawień. Na przykład w moim aparacie znajdują się 4 obiektywy, szerokokątny, standardowy, zoom, tele i tak dalej. Tym, że wykorzystując na przykład aparat do vlogowania, nie wykorzystujemy w ogóle tych innych funkcji tych aparatów. Wykorzystujemy tak naprawdę jeden aparat ogniskowy, tam aktualnie ja mam chyba ustawione na 36 albo nie pamiętam, albo 32 nawet i taka opcja jest dla mnie wystarczająca i optymalna. Nie muszę zoomować, nie muszę bawić się jakimiś tam aplikacjami. Później robię to podczas obróbki samego filmu. Jakość Ultra HD? W zupełności wystarczająca, mógłbym to nagrywać nawet w HD. Tutaj mam chyba nagrywanie ustawione na 60 klatek i tak w momencie, kiedy film obrabiam do YouTube, jest konwertowany do 24 klatek i w jakości HD. Także to tyle mniej więcej o samym aparacie. Co tu Wam jeszcze powiedzieć? No, jakość jest chyba w porządku. Samo wyostrzanie obrazu też jest bardzo dobre ze względu na to, że ja bardzo dobrze pomanipulowałem sobie oświetleniem i mój aparat bardzo dobrze to zaczął odbierać. Wcześniej miałem na przykład problem. Czasami nie wyostrzał mi na przykład mojej twarzy, jakieś tam problemy robił sobie. Jeżeli zacząłem już kompilować dobrze oświetlenie w naszym studio, to zaczęło się to jakoś wszystko układać. Dlaczego jeszcze używamy smartfona?
Uważni widzowie pewnie wiedzą, że edycję wideo prowadzę także na smartfonie przy pomocy pewnego bardzo dobrze rozbudowanej aplikacji. Omówimy ją za chwilkę w bloku o aplikacjach. Jak dla mnie oferuje ona w pełni wystarczający zakres możliwości edycji wideo na moje aktualne potrzeby. Suma wszystkich czynników, tych, które przemawiają na plus dla smartfona, jest dla mnie wynikiem, który skłania mnie do wykorzystania smartfona w dzisiejszych czasach jako mobilnej jednostki do rejestrowania obrazu, jak i edycji wideo. Sam smartfon posiada także możliwość publikowania wideo do sieci, także mamy pełen wachlarz możliwości w jednym małym urządzeniu, który możemy rozbudować o akcesoria peryferyjne, ale zawsze sam w sobie, w samej jakby postaci jednego smartfona oferuje nam kompletne minimum do nagrywania. Teraz temat, który rozważamy na przyszłość, to kolejna generacja, czyli najnowszy model o jeszcze bardziej rozbudowanych możliwościach wideo. Tutaj głównie chodzi mi o moc obliczeniową do na przykład renderowania wideo, jak i o pamięć podręczną, ponieważ nagrywanie wiąże się z dużą ilością koniecznej pamięci do wykorzystania. Powiem Wam tylko teraz jeszcze taką informację, że producenci nowych smartfonów zauważyli ten trend przeniesienia filmów, czyli tej społeczności do internetu, do sieci, czyli bardzo dużo osób zaczęła się interesować vlogowaniem, czyli rejestrowaniem tego jakby życia swojego codziennego, bądź w konkretnym tematyce, czyli tak jak w naszym przypadku chcemy Wam pokazywać pszczelarstwo i wszystko związane z tym, co nas otacza, czyli tak naprawdę to nasze życie codzienne, związane z pszczelarstwem, z prowadzeniem pasieki, z Dolnośląskim Miody, z promocją pszczelarstwa. Ja to chcę Wam pokazywać. I producenci smartfonów też to zauważyli i zaczęli tak konfigurować na przykład aparaty i tym podobne oprogramowania, które tym można sterować, do tego, aby wykorzystywać to jak najlepiej, czyli nie posiadać kolejnego urządzenia z kolejnym pakietem baterii, kolejną optyką, którą musimy się nauczyć ustawiać i tak dalej. Smartfon będzie jedynym urządzeniem, które zostanie nam tak naprawdę na stałe. Będziemy powoli wycofywać się na przykład z obsługi komputerów. Za chwilkę Wam też o tym opowiem, ponieważ smartfony już zaczęły oferować swoje środowisko w postaci systemu zewnętrznego, czyli nietypowego Androida, ale o tym opowiem Wam za chwilkę. Dobra, przejdźmy teraz do uchwytu statywu, na czym możemy umieścić nasz smartfon bądź kamerę do nagrywania wideo. I tutaj raczej nie ograniczymy się do jednego sprzętu, ponieważ ja to podzieliłem sobie na dwa tematy. W przypadku nagrań z biurka, czyli tak zwanych, tak jak teraz, mam ustawiony smartfon na statywie na biurku, wykorzystamy coś mniejszego. W przypadku nagrań na przykład na pasiece musimy posłużyć się czymś większym, czyli coś w rodzaju statywu. Przejdę od razu do omówienia mojego sprzętu, bo nie będę tutaj dywagował o jakichś typowych statywach z głowicami kulowymi i tak dalej. Ja Wam powiem, na czym ja pracuję i co mi się sprawdza. Mam tych statywów może z 6-7, ale tak naprawdę zauważyłem, że teraz wykorzystuję po prostu tylko dwa. Wykorzystuję jeden mały, który mam ustawiony na biurku. Wcześniej miałem to tak skonfigurowane, że statyw stał za biurkiem, z tym, że bardzo ograniczało to moją możliwość sterowania samym smartfonem. Musiałem za każdym razem przybliżyć się do smartfona, psułem sobie kadr, na nowo musiałem się ustawiać i jakby poprawiać. Teraz telefon przyszedł troszeczkę do mnie, mam go ustawionego bezpośrednio przede mną, wszystko widzę dokładnie, mam jakby dokładnie cały temat przed sobą. Więc omawiamy mój przypadek mojego sprzętu. Sprzęt jest sprawdzony na placu boju w wielu przypadkach i tak jeśli chodzi o nagrywanie z biurka, aktualnie używam do tego celu tripoda, czyli tak zwanego statywu na trójnogu z możliwością regulowania wysokości i z mini głowicą kulową w górnej części. Ten model opisałem Wam w filmie, tutaj znajdziecie link nad moją głową. Jest to Ulanzi MT16 z głowicą aluminiową kulową i do tego mam zamontowany uchwyt na smartfona obrotowy. Pozwala to na optymalne ustawienie kadru na biurku, jest wystarczająco mobilny.
ma jeden mały minus. Jeden mały minus jest taki, że w momencie, kiedy dotknę delikatnie biurko, może zauważycie sobie tutaj na tym nagraniu, kiedy dotknę delikatnie biurko, to ten statyw zaczyna mi lekko drgać. Szukam jakiegoś innego rozwiązania, gdzie te drgania są troszeczkę zmniejszone. Mam już pewne pomysły na rozwiązanie tego tematu, ale o tym opowiem Wam, jak na przykład zakupię sobie takiego tripoda, bo to też są tripody, z tym, że innej troszeczkę konstrukcji i wtedy Wam pokażę. Oczywiście ten tripod, ja tutaj nie będę go o nim omawiał, ale on jest wykorzystywany jako statyw, jako selfie stick, i ma możliwość regulacji głowicy w pełnym zakresie 360 stopni. Więc to jest bardzo fajne. Aluminiowa głowica. Oczywiście posiada dodatkowe stopki do montażu na przykład oświetlenia LEDowego. Dobra. Kolejnym tematem byłby natomiast statyw, którym zabieram go na przykład na pasiekę do nagrywania. Więc ten statyw, ten trójnóg jest w pełni w porządku, bo ma w pełni regulowane 3 nogi, możemy regulować sobie wysokością i tym podobne. Posiada bardzo dużą głowicę kulową, olejową u góry. No, pełni profesjonalny metalowo-aluminiowy statyw do nagrywania wideo. Z tym, że po złożeniu on zajmuje dużo miejsca, jest dosyć ciężki, nieporęczny. Zawsze trzeba go gdzieś tam mieć w pokrowcu, żeby się nie pouszkadzały regulatory i tak dalej. I tutaj moim rozwiązaniem na ten problem było poszukanie sobie tak zwanego monopadu. Monopad to jest coś w rodzaju takiego statywu na jednej nodze z taką pazurkową łapką na dole. To są 3 nóżki, które rozkładają się bezpośrednio z tej nogi centralnej jednej. Oczywiście ta noga jedna jest teleskopowa. Ja mam model firmy Benro A38FD. To jest cały zestaw z głowicą kulową w górnej części, do której mam przyczepiony uchwyt do smartfona i w ten sposób mam bardzo mały, poręczny monopad, który mogę postawić, zostawić. On jest dosyć stabilny. Może stać nawet na takim nieutwardzonym terenie, bo te stópki są w pełni gumowane i dosyć rozłożyste, więc on się w pełni sprawdza. Głowica kulowa pozwala mi na ustawienie kadru w odpowiedni sposób i do tego jeszcze mogę Wam powiedzieć, że ma małe gabaryty, jest leciutki, bo jest cały praktycznie aluminiowy. Można go używać także jako bardzo długiego selfie sticka, bo nie jest ciężki. No, w moim przypadku ja biorę sobie tego monopada w jedną rękę i jestem w stanie na pełnym wysunięciu utrzymać go w ręce. Nie pamiętam teraz wysokości, znaczy długości samego monopada, ale jest to mniej więcej chyba około 1,70 m albo 1,80 m od dołu stopy do głowicy, więc zobaczcie, mamy selfie sticka o długości prawie 2 metry i możemy sobie wykorzystać go przy bardzo ciekawych ujęciach, na przykład jakieś od góry, czy bądź z daleka. Naprawdę fajnie to łapie kadr. Możemy wtedy zrobić sobie bardzo fajne zdjęcie, bądź ujęcie bardzo szerokie, jeżeli chodzi o nasze tło. Gorąco polecam, bardzo fajny sprzęt. Mi się sprawdza, nic się z tym nie dzieje. Na razie odpłukać w niemalowany jest bezawaryjny. Czas przejść do mikrofonu. No tak. I teraz tutaj, ponieważ jest to dosyć ciekawy temat, a mianowicie trzeba się zdeklarować, czy wchodzić w tak zwany system bezprzewodowy, czy z wykorzystaniem na przykład tańsze mikrofony na kabelku. A może zdecydujemy się na mikrofony kierunkowe, bo też takie są. To są mikrofony montowane na przykład na kamerze, na smartfonie, które skierowane są podczas nagrywania na naszą osobę i zbierają sygnał w pewnym dystansie bezpośrednio tylko w naszym kierunku, czyli to, co się dzieje dookoła w promieniu tam 320 stopni, jest dla tego mikrofonu niesłyszalne, on słyszy tylko kierunkowo. Pamiętajcie, że takie rozwiązanie jest dobre, ale w momencie, kiedy się odwrócimy, bądź przechylimy, bądź przesuniemy się z linii strzału tego mikrofonu, zaczyna się po prostu wyciszenie. Nie będę Wam opowiadał o wszystkich rodzajach mikrofonów. Powiem Wam, z mojego doświadczenia wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest mikrofon krawatowy, czyli taki jak tutaj.
Taki mały, przypinany do ubrania, zaraz pod brodą tutaj na wysokości kołnierzyka. Jednak tutaj trzeba oczywiście, tak jak wcześniej Wam wspomniałem, podzielić na dwa, czyli mikrofon na kabelku. Ja aktualnie właśnie używam teraz takiego mikrofonu na kabelku. Jeśli chodzi o nagrania studyjne, czy tam, gdzie nie ma zbyt dużo ruchu, możemy śmiało używać mikrofonu na kablu. Czyste połączenie, kabel bez zbędnej kombinacji, do smartfona przypinamy bezpośrednio do gniazda jack lub za pośrednictwem przejściówki. Ja sobie używam mikrofonu firmy Boya, model BYM1 Pro. Jeden chyba z najlepszych mikrofonów aktualnie krawatowych. Mówię tutaj o stosunku jakości do ceny. Posiada wiele możliwości wykorzystania, czy to ze smartfonem, czy to z komputerem, a nawet można podpiąć go do kamery i aparatu za pośrednictwem odpowiedniej przejściówki. Ja na przykład, posiadając Samsunga S20, muszę mieć przejściówkę z tak zwany jack na USB-C. Drugim rozwiązaniem jest mikrofon bezprzewodowy, czyli podłączamy pewien odbiornik, na przykład za pośrednictwem kabla USB-C do smartfona, a drugi nadajnik mamy po prostu tutaj przyczepiony. Jedno i drugie urządzenie działa na wbudowanym akumulatorze bądź akumulatorach zewnętrznych. I tutaj kierowałbym Waszą uwagę na mikrofony, które są bardzo intuicyjne w ustawieniach i nie zabierają dużo czasu na ustawienie, konfigurację oraz są dosyć ergonomiczne. Myślę tutaj o wielkości, kształcie, użytkowaniu, czyli na przykład ja posiadam pewien zestaw też Boi bodajże. Patent polega na tym, że tamte transmitery są zasilane akumulatorkami typu paluszki. Trzeba ustawić sobie kanały odpowiednie dla synchronizacji odbiornika, nadajnika. Są wielkości mniej więcej połowy smartfona, mają antenki i tak dalej. Z jednej strony jest to fajne, z drugiej strony no, troszeczkę nieporęczne, bo ten nadajnik zawsze musi być przypięty do paska, wyprowadzony i tak mikrofon na kabelku krawatowy, taki jak tutaj jest wykorzystywany na przykład podczas tego nagrania, więc samo spięcie, ubranie się w ten cały zestaw no, też wiąże się z czasem. No i miałem przypadki po prostu, że nagrywałem i w pewnym momencie nagle ciach, bateria pada na przykład w odbiorniku bądź w nadajniku i nie mam transmisji audio. I mnie to strasznie denerwowało, bo nagranie na przykład było jednorazowe, nie można było go fizycznie powtórzyć, a audio miałem odcięte. I tutaj przewagą właśnie wtedy jest mikrofon tak zwany na kabelku, ponieważ dopóki nie padnie kamera, to te audio jest zawsze rejestrowane razem z smartfonem. Spotkałem się z sytuacjami, gdzie vlogerzy nagrywają niezależnie jeszcze dźwięk na drugim urządzeniu, czyli nagrywają sobie poprzez kamerę, poprzez aparat, którym vlogują, ale do tego mają jeszcze dodatkowe urządzenie dla zabezpieczenia audio, żeby na przykład nie było właśnie takiej sytuacji. Dobrze, wracając do tematu mikrofonów bezprzewodowych, ja mam swoich faworytów i tutaj Wam opowiem o tych dwóch faworytach, ponieważ to jest sprzęt, który tak naprawdę jestem w stanie teraz zakupywać na bieżąco aktualnie, bo tego elementu brakuje mi do mojej końcowej układanki na tą chwilę. Moimi faworytami na tym rynku, czyli rynku mikrofonów bezprzewodowych aktualnie, jest Rode Wireless Go 2, czyli zestaw z dwoma nadajnikami i jednym odbiornikiem. To już jest drugie wydanie Wireless Go z firmy Rode. Pierwszy bardzo funkcjonalny, bardzo mały, bardzo fajny. Poczytajcie sobie o tym w internecie, zobaczcie jak to wygląda. Naprawdę malutkie urządzonka, w pełni konfigurowalne, tylko włączamy, przypinamy i koniec. I one już działają. Tutaj przypinamy sobie bezprzewodowy mikrofon i naprawdę fajnie to działa. Drugim mikrofonem, który też jakby wchodzi w zakres moich obserwacji, jest Saramonic Beelink 500 Pro 2. Także wyposażony w dwa nadajniki i jeden odbiornik. Co mi się podoba w Saramonicu? No jest troszeczkę większy niż Wireless Go, czyli te same odbiorniki, nadajniki są ciut większe, ale nie są cięższe, w życiu nie przeszkadzają, są naprawdę w pełni profesjonalne. Z tym, że na przykład Beelink ma bardzo fajną jedną funkcję. Do zestawu tych trzech elementów posiada pudełko, które wkładamy sobie te nadajniki i odbiorniki, podłączamy to pudełeczko pod ładowarkę jako jedno urządzenie i te trzy urządzenia ładują nam się bezpośrednio w tym pudełeczku. Bardzo fajna rzecz, ponieważ samo ładowanie, podpięcie trzech niezależnych urządzeń pod ładowarkę, no
znowu rodzi nam jakiś problem, tak? Musimy mieć kabelki, musimy to wszystko popodpinać, pamiętać o tym i tak dalej. A tutaj wkładamy w pudełko. Pudełko jest coś w rodzaju powerbankiem, które zawsze po podłączeniu do sieci, będąc w domu, jest naładowane. Kończymy nagranie, jedno, wkładamy urządzenia w pudełko, zamykamy, one się cały czas nam ładują. W razie potrzeby wyciągamy i mamy cały czas naładowane urządzenia. To jest bardzo fajne, ponieważ mówię, no zdarzyło mi się 2-3 razy, gdzie po prostu miałem odcięty dźwięk i powiem Wam, że to kasuje praktycznie całe nagranie, bądź trzeba przerobić nagranie z podkładem, z komentarzem i tym podobne. No rodzi to dużo problemów, więc ten element, ja zwracam na to uwagę, bo po prostu spotkałem się z sytuacją, gdzie to mi jakoś tam nie wyszło. Zapytacie na przykład, po co te dwa nadajniki, po co taki zestaw, że mamy dwa mikrofony i jeden odbiornik. Już Wam mówię. Myślę też przyszłościowo, jeżeli chodzi o wywiady z jakimiś osobami, czy przeprowadzanie rozmowy, wtedy przypinam sobie jeden nadajnik osobie, z którą rozmawiam, drugi nadajnik sobie do jednego odbiornika i wszystko ładnie nam się zgrywa, obydwa dźwięki. Można także wykorzystać to w inny sposób, ze względu na to, że to są urządzenia akumulatorowe, na przykład nadajnik może się rozładować w pewnym momencie, to pach, podmieniamy sobie, bierzemy drugi nadajnik, wymieniamy, tam to idzie do ładowania, a tym nadajemy dalej, na przykład prowadzimy sobie transmisję bądź nagranie. Można także wykorzystywać to w nagraniach stereo, czyli na przykład umieszczając sobie dwa mikrofony, prawy, lewy kanał bądź miksowanie kanału, ale o tym to musicie sobie poczytać, bo to jest temat dosyć mocno rozbudowany, jeżeli chodzi o audio, obróbkę audio, na przykład w filmach. Pozostawiam Wam go do zapoznania się. Jak będę miał to urządzenie, to oczywiście zrobimy jakąś tam prezentację tego sprzętu. Pokażę Wam wtedy technicznie, jak to ustawić, w czym polegają te różnice. Zrobimy taką prezentację. No i przedostatnim elementem sprzętowym był nasz komputer. No, szczęsny, nieszczęsny komputer, ponieważ to też i tak jakby w moim studiu, ja ten komputer mam laptopa, za chwilkę Wam o nim opowiem, ale no nadszedł czas na wymianę tego komputera. No, programy graficzne mają tak duże wymagania aktualnie sprzętowe, że po prostu ten mój laptop nie domaga. No i teraz pytanie, czy jeśli ja robię wszystko na smartfonie, to nie posiadam komputera? No nie, no posiadam ten komputer. Każdy chyba teraz posiada jakąś formę komputera, czy to jest komputer stacjonarny, czy to jest laptop. Każdy go posiada. Nie jest tak kolorowo. Moim zdaniem komputer jest bardzo ważnym elementem, ponieważ nie wszystkie rzeczy, jak Wam wcześniej wspomniałem, jesteśmy w stanie zrobić na smartfonie. Posiadam komputer i nawet przymierzałem się do wymiany komputera na nowszy model. W pewnym czasie nawet zakupiłem sobie sprzęt już do budowy komputera stacjonarnego. Naprawdę fajnego komputera stacjonarnego, ale ten pomysł zweryfikowało życie, za chwilkę Wam o tym powiem. Aktualnie wykorzystuję Lenovo IdeaPada U310 o podkręconych parametrach, czyli dyski SSD, maksymalna pamięć RAMu i procek wykręcony do maksimum. Dlaczego zdecydowałem się na ten laptop? Był ultra cienki w swoim czasie, ja go mam już chyba 4. rok albo 5. rok. Troszeczkę go zupgrade'owałem. Bateria w tym komputerze bez ładowarki wytrzymuje mi 8 godzin pracy na laptopie. Oczywiście nie mówię tu o jakimś graniu, czy tam oglądaniu filmów non-stop, ale jakieś tam pisanie, wyłączanie, włączanie i tak dalej. I to był jeden chyba z pierwszych moich laptopów, który posiadał dysk SSD dla systemu, co było dla mnie niesamowitym rozwiązaniem podczas włączania. No pyki, szybko było wszystko włączone. Wylądował też dysk SSD drugi, który działa jako po prostu pamięć zapasowa. Działa to sprawnie i płynnie, ale do pracy nad grafiką, jak wcześniej wspomniałem, niestety już się nie nadaje. Więc do czego ja wykorzystuję na przykład komputer? Głównie do redagowania tekstów, pozyskiwania informacji z sieci, mailowania i kontrolowania naszej strony facebookowej oraz nadzorowania na przykład operacji na platformie YouTube. Wykorzystuję go także jako przenośny bank pamięci, jeśli na telefonie mam zbyt mało materiału, na przykład zgrywam sobie na laptopa. W pewnym okresie miałem wizję budowania jednostki komputera stacjonarnego, to Wam wcześniej wspomniałem. Z tym, że po prostu stwierdziłem, że ja muszę mieć komputer przenośny, który mogę zabrać ze sobą, choćby nawet właśnie dla zdeponowania na przykład nagrania do komputera. Moim zdaniem laptop jest optymalnym rozwiązaniem. Zawsze mamy go ze sobą, możemy go zabrać w trasę.
jest takim łącznikiem jeszcze smartfona z komputerem, z tą tradycją komputera stacjonarnego. Tutaj wracając jeszcze do tematu pracy na smartfonie, nie mówię tutaj o samym nagrywaniu, chociaż przyznam, że zdarzyło mi się kilka razy używać w takiej konfiguracji, o której zaraz Wam opowiem. Do obsługi smartfona dokupiłem dotykowy 15-calowy ekran zewnętrzny, model X10 Touch XT1610F z wbudowanym akumulatorem. Film z recenzji tego ekranu znajdziecie nad moją głową. Ten monitor pozwala mi pracować na wbudowanym w smartfon Samsunga systemie tak zwanym DeX, czyli prosto mówiąc, kiedy łączę swój telefon kablem USB-C z ekranem zewnętrznym, automatycznie mój smartfon jest uruchamiany w systemie DeX na ekranie zewnętrznym. Daje to pewne możliwości zmiany smartfona w przenośną stację roboczą typu laptop. U mnie wykorzystuję to do pracy nad wideo w większym formacie, czyli na ekranie 15 cali. Z funkcją dotykową, czyli nie potrzebuję do pracy ani klawiatury, ani myszki, ponieważ program, którego używam, jest skonstruowany do funkcji dotykowych. Macie podgląd na całokształt sprzętu, który aktualnie wykorzystujemy podczas naszego vlogowania. Myślę, że myśl przewodnia, jaka jakby prowadziła składaniu tego całego zestawu, to była jak największa mobilność i niezależność sprzętowa. Duże możliwości połączenia z ergonomią wykorzystania sprzętu. Czynniki finansowe także jest do przejścia, ponieważ najważniejszy element jest jednocześnie kamerą, komputerem i nośnikiem danych. Takie jest nasze rozwiązanie na tą chwilę i takim rozwiązaniem jakby się posługujemy. Przejdźmy do tematów programowych, bo to jest kolejny element, który jest bardzo ważny w prowadzeniu takiego typowego profilu vlogowego. Ponieważ jak widzicie, używam smartfona, to konieczne jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania, aby nad wszystkim zapanować, czyli nad nagraniami, nad konfiguracją, nad ustawieniami, nad korektami, nad cięciami, nad audio, nad jakby zgrywaniem tego w całość. W kolejności zachowanej wcześniej startujemy od oprogramowania do nagrywania, czyli ja od razu tutaj Wam sugeruję, że nie używam aplikacji wbudowanej w smartfonie, tylko używam aplikacji zewnętrznej, którą jakby mogę sterować większą ilością funkcji mojej kamery. Oczywiście smartfon mamy wbudowane bardzo dobre oprogramowanie producenta Samsunga S20, jednakże ma on ograniczone możliwości sterowania, np. przesłoną, natężeniem oświetlenia, ISO i tym podobne. A to są parametry, z którymi musimy się zapoznać, aby uzyskać dobry efekt wizualny naszego nagrania, a dokładnie dostosować nasz aparat do otoczenia. Wbudowane oprogramowanie w wersji Pro, bo takie też posiadamy, gdzie te funkcje są już po części odblokowane, bo takie teraz są na najnowszych urządzeniach, nie obsługuje kamery wbudowanej w ekran, czyli tej do selfie, której używamy, co wyklucza użytkowanie, ponieważ ekran podglądu jest nam konieczny. No nie możemy ustawić sobie kamery ekranem w drugą stronę, no chyba że wykorzystamy drugiego smartfona jako podgląd ekranu na smartfonie, wtedy możemy sobie jakby wykorzystywać na przykład tą drugą kamerę i wbudowanego oprogramowania w wersji Pro. Chociaż powiem Wam, że kilka razy próbowałem ustawiać pewne parametry wbudowanej aplikacji w wersji Pro i no troszeczkę odbiegała od programów profesjonalnych. Ja tutaj teraz Wam opowiem, że w moim przypadku zakupiłem w pełni legalne oprogramowanie, które nazywa się Cinema FV-5. To oprogramowanie pozwala na pełny zakres ustawień naszych parametrów. Trzeba się dobrze nauczyć obsługi, a dokładnie zapoznać z różnego rodzaju ustawieniami w ustawieniach samej aplikacji, w ustawieniach samego obrazu. Podstawowa wiedza o ustawieniach foto-wideo jest tutaj konieczna. W moim przypadku było to wiele prób i błędów podczas nagrywania. W pewnym momencie doszedłem do ustawień, nad którymi jestem w stanie zapanować. W przypadku wykorzystania aparatu fotograficznego z funkcją nagrywania lub kamery mamy do czynienia z całkiem innym tematem ustawień sprzętu, ale ta podstawowa wiedza, czyli ta informacja o matrycy, o przesłonie, o ISO, o klatkowaniu i tak dalej, jest wykorzystywana i tu, więc
więc ta podstawowa wiedza jest nam potrzebna. Pamiętajcie, korzystajcie z poradników na YouTube lub na forach. Tam znajdziecie bardzo dużo informacji, a nawet wskazówek, jak, co i kiedy ustawić, jak uzyskać najlepsze efekty z naszej kamery. Kolejnym programem, który używam na smartfonie, jest program do edycji naszego wideo. Tutaj mamy podział na programy związane z samym wideo, czyli z tym nagraniem wideo, które używamy, i na przykład z obróbką zdjęć wykorzystywanym w naszym wideo, bo używamy różnych programów. I tak zaczynając od edycji wideo, wykorzystuję jako podstawowe narzędzie program o nazwie KineMaster. Pełna wersja zakupiona w sklepie daje nam bardzo duże możliwości, rozbudowane możliwości edycji naszego wideo. Tak naprawdę naszym ograniczeniem jest jedynie nasza wyobraźnia podczas tworzenia tego filmu, ponieważ program jest wyposażony w bardzo dużą ilość funkcji, które możemy kreatywnie wykorzystać. Miałem zainstalowanych wiele programów, jednak zawsze w jakimś tam stopniu wracałem do tego, więc postanowiłem przejść pełen kurs obsługi tego oprogramowania i nauczyć się, jak z niego korzystać. I jak wykorzystywać jego dobre atrybuty, bo to naprawdę on ma naprawdę mega rozbudowaną bazę jakby dodatkowych tematów związanych z edycją wideo, przejściami, dodatkowymi jakimiś klatkarzami. Bardzo dużo rzeczy można tam zrobić. Można nawet wycinać tło podczas filmu, naprawdę jest to mega. Różne przejścia, przewijania, tylko się bawić. W sieci także znajdziecie bardzo dużo filmów pokazujących możliwości tego programu, bo on się cieszy bardzo dużym powodzeniem i bardzo dużo ludzi jakby odkrywa nowe tematy w tym oprogramowaniu, wykorzystując narzędzia, które tam są wbudowane. Dodam od siebie, że w chwili, kiedy wykorzystuję go z tak zwanym tym moim zewnętrznym ekranem 15-calowym dotykowym, działa to jak prawdziwa stacja robocza do obróbki grafiki. Naprawdę polecam to rozwiązanie na sam początek. Oczywiście nie musi być wykorzystywane z ekranem zewnętrznym, ale na przykład można to wykorzystać na tablecie. Kiedyś może nadejdzie taki dzień, że przesiądę się na bardziej profesjonalne rozwiązania, na przykład z firmy Adobe, ale aktualnie nie jest mi to jeszcze potrzebne. Temat obróbki zdjęć. Na przykład obrabiamy zdjęcia, które umieszczamy w filmie, ale także co odcinek jesteśmy zmuszeni stworzyć tak zwaną miniaturkę dla YouTube'a do naszego filmu. Tworzenie tej grafiki i wykorzystanie programów graficznych to temat rzeka. Jest tyle programów dostępnych na smartfony, w głowie się kręci, jednak mi od jakiegoś czasu przypadł do gustu program o nazwie InShot, który pozwala na bardzo swobodne tworzenie grafiki. Używam także programu o nazwie Canva w wersji aplikacji, ale można także za pośrednictwem strony internetowej pracować na tym oprogramowaniu. Wspomniałem Wam wcześniej, że na samym smartfonie używam podglądu kadru na ekranie. I tutaj zrodził się w mojej głowie pomysł na dodatkowe wykorzystanie ekranu podczas nagrań. Od dłuższego czasu po głowie chodził mi pomysł na wykorzystywanie promptera, czyli podgląd tekstu w czasie nagrania. W chwili, kiedy do każdego odcinka zacząłem pisać scenariusze, aby o niczym nie zapomnieć, prompter był moim celem przewodnim. Samo urządzenie dodatkowo raczej nie wchodziło w grę, bo zaburzyłoby to moją mobilność ze sprzętem, więc szukanie rozwiązań w postaci oprogramowania było celem. I znalazłem takie oprogramowanie, bardzo fajną aplikację, która działa jak prompter na naszym ekranie podglądowym, czyli na tym ekranie, gdzie widzimy podgląd podczas nagrywania. Jest w formie nakładki półprzezroczystej na wyświetlacz. Obraz, czyli na ekranie mamy podgląd kadru, wgląd do ustawień samej kamery. Widzimy to nagranie, które dodatkowo możemy sobie podglądać, ale możemy sobie też sterować naszym prompterem w czasie rzeczywistym. Ja do tego oprogramowania używam jeszcze takiego pilocika, który zakupiłem sobie gdzieś tam na Allegro, bodajże 4 zł, i mogę zatrzymywać i puszczać dalej na przykład tekst na moim prompterze. Program o nazwie Nano Teleprompter ma niesamowite możliwości ustawienia wyświetlanego tekstu, więc przypadł mi bardzo do gustu i do dnia dzisiejszego jest używany podczas naszych nagrań. Ok, zbliżamy się do końca naszej prezentacji dzisiejszej. Mógłbym o tym opowiadać Wam godzinami, ponieważ każdy z tych sprzętów został omówiony jedynie
powierzchownie, aby nakreślić Wam kierunek, w jakim zmierza praca nad naszym vlogowaniem. Pokazuje tu także optymalne nasze rozwiązania, które zostały wypracowane na przełomie dłuższego czasu i które się sprawdzają. Pokazuje Wam także kierunek rozwojowy, w jakim zmierzamy, co jeszcze musielibyśmy dołożyć, a co na tą chwilę nam wystarczy. Każdy musi przemyśleć własną sytuację i kierunek własnego vlogowania i kierować się, pamiętajcie, rozsądkiem. Nie sztuką jest wydać kupę pieniędzy i po prostu tego nie wykorzystywać. Tak naprawdę można by zakupić dużą ilość sprzętu i nagrywać w pełni profesjonalnie, jednakże pomyślcie, ile czasu trzeba by było włożyć, aby tego wszystkiego nauczyć się od nowa. Myślę, że poświęcając chwilę czasu można zaprzyjaźnić się na nowo z własnym smartfonem i wykorzystać jego funkcje wideo w pełni, a osiągniemy niesamowite wyniki. Jeśli macie jakieś pytania bądź wątpliwości, chcielibyście, abym pewien temat rozwinął i opowiedział Wam o nim szerzej, śmiało piszcie, podzielę się z Wami informacjami, jakie zostały wypracowane i przemyślane w pewien sposób przeze mnie. Mile widziane sugestie i podpowiedzi dla innych zaraz tutaj pod filmem. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, a będziecie na bieżąco z naszymi filmami. Pozdrawiam brać pszczelarską i zapraszam do kolejnych odcinków. Zbliża się kwiecień, więc intensywne prace na pasiece. Niebawem na naszym vlogu zaprezentujemy Wam ciekawy cykl związany z akcesoriami pszczelarskimi dzięki uprzejmości sklepu www.pasieka24.pl, nad którymi pracujemy. Będziemy Wam prezentować produkty dostępne w ich sklepie i będziemy omawiać. Będą to na przykład produkty typu etykiety, słoiki, materiały promocyjne, materiały szkoleniowe i wiele, wiele innych. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego odcinka. Cześć!